Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale, w kolejnej recenzji i kolejny produkt z portfolio firmy Icebox czy Icebox, niemieckiego producenta Lightsonic, dobrze znanego na polskim czy europejskim rynku, oferującego produkty wysokiej jakości za rozsądną cenę. Dzisiaj bardzo fajne i wyjątkowe urządzenie. Jest to hub USB Docking Station. Natomiast urządzenie to charakteryzuje się tym, że wspiera najnowszy standard USB 4.0. A więc nie przedłużając, przejdźmy do właściwej części recenzji. Dzisiaj Notebook Docking Station oznaczony kodowo IBDK408C41. Zaczynając od opakowania, ekologiczne, tekturowe, brawo producent. To ważne w dzisiejszych czasach, aby dbać o środowisko i do tego właśnie producent nas już przyzwyczaił we wszystkich swoich w zasadzie produktach. Mamy na opakowaniu poglądowe zdjęcie samego Docking Station USB 4.0. Oczywiście to jest przewodni temat, ponieważ ten hub wspiera ten najnowszy standard. Mamy port typu C jako host USB 4.0. Do tego dodatkowo mamy dwa porty USB 3.2 generacji drugiej typu A, czyli ten prostokątny, ale 10 gigabitowe. Tutaj producent nie oszczędzał. Mamy też dwa porty wideo. Jeden to DisplayPort do 8K 30 Hz i taka sama rozdzielczość w HDMI. Mamy też gigabitowe LAN i tutaj producent nie informuje, ale jest jeszcze combo jack, który również może się przydać do 7 urządzeń. Słuchajcie, tyle możemy podłączyć do tego huba i o tyle portów rozszerzyć sobie możliwości na przykład laptopa, a w laptopach nigdy tych portów nie jest za wiele, jak wiemy. USB Type-C, oczywiście Power Delivery, Pass-Through maksymalnie do 60 W. Dodatkowo dwa porty USB 3.2 generacji drugiej 10 gigabit. Brawo producent, że tutaj nie ograniczył ich do 5 gigabitów, jak to często ma miejsce w tańszych hubach. 3,5 mm combo jack, oczywiście również znalazł się na pokładzie. Zawsze to dodatkowe wyjście audio i wejście. Mamy też gigabit Ethernet RJ45. Dobrze, że jest, natomiast trochę szkoda, że producent tutaj się nie pokusił o wrzucenie już nowszego standardu 2,5 gigabita, ale nie można mieć wszystkiego. Obok dwa porty wideo, DisplayPort i HDMI oczywiście również się znalazł. Pamiętajcie jednakże o tym, że aby wykorzystać pełnię możliwości tego nowoczesnego urządzenia USB 4.0 czy Thunderbolt 3.4.0 trzeba mieć właściwy port w komputerze. A więc jeżeli nie posiadacie w tej chwili takiego portu Thunderbolt 3 bądź najlepiej 4 albo USB 4.0, to z 40 gigabitów na sekundę niestety nie skorzystacie, przynajmniej do momentu wymiany sprzętu na nowszy, ale ten sprzęt jest oczywiście również wstecznie kompatybilny, czyli z portu będziemy mogli korzystać, ale na przykład nie osiągniemy maksymalnych rozdzielczości i częstotliwości odświeżania wideo, bo to ma tutaj również znaczenie, czyli na dzień dzisiejszy wykorzystacie tylko część możliwości tego sprzętu. Natomiast jeżeli posiadacie z urządzenia laptopy, komputery, czy Macintoshe, czy z PC-ty z portami USB 4.0, to jak najbardziej ten sprzęt mogę Wam polecić już w tej chwili i w tej chwili już wykorzystacie pełnię możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o transmisję danych i transmisję wideo. Czyli maksymalnie do 8K 30 Hz, aczkolwiek ta perspektywa nie jest tak bardzo kusząca jak dwa wyświetlacze w rozdzielczości 4K w coraz bardziej, czy wciąż jeszcze może trochę egzotycznym, ale zyskujący na popularności w formacie 120 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie, bo taka konfiguracja myślę, że będzie optymalna dla większości użytkowników, czyli dwa ekrany 4K, 120 Hz. Te monitory stają się coraz bardziej popularne, a ich ceny stają się coraz bardziej przystępne. Jeżeli chodzi o opakowanie, to mamy jeszcze informacje o konkretnym modelu DK408C41. Zawartość to jest oczywiście sam hub i instrukcja obsługi. I tutaj informacje, że ten port Thunderbolt 4.0 bądź USB 4.0 jest
wymagane do osiągnięcia maksymalnych czy wykorzystania pełnych możliwości urządzenia. Mamy oczywiście wszystkie normy europejskie, kanadyjskie spełnione, a więc sprawdźmy, co otrzymujemy w środku. I tutaj właśnie informacja o ograniczeniach związanych z portami, do jakich będziecie ten hub podłączać. Czyli w przypadku, kiedy nie macie USB 4.0, zadowolicie się, czy musicie się zadowolić jedynie 2 monitorami 4K, ale w częstotliwości odświeżania 60 Hz. Samo urządzenie jest plastikowe, ale bardzo dobrze wykonane, eleganckie, z matowego plastiku, więc nie powinno się rysować. Kabel zintegrowany o długości około 50-70 cm. Oczywiście USB Type-C 4.0. Mamy też port 10 gigabitowy z zasilaniem do 60 W. Ethernet RJ45 1 gigabit, 2 porty wideo i 2 porty USB typu A 10 gigabitowe. To wszystko jest dosyć przemyślane, jeżeli chodzi o umiejscowienie na kilku ściankach. Mamy też informację o prądowych możliwościach samych portów. Oczywiście ograniczenie do 1 A standardowe i tutaj też ograniczenie związane z portami USB, więc wszystko zależy od tego, jakie porty posiadacie u siebie w komputerze. Mamy też otwory wentylacyjne, bo ten sprzęt może, ale w praktyce, jak się okazuje, wcale się nie grzeje. Natomiast wentylacja jest bardzo istotna. To, na co ja zwracam uwagę, to to, że te porty są od siebie dosyć znacznie odsunięte, tak żebyśmy nie musieli się martwić o na przykład podłączenie 2 grubszych wtyczek. Na pewno się zmieszczą. Tutaj nie jest tak, że wszystkie porty są przy sobie. Samo urządzenie podczas pracy prezentuje się następująco. Jest bardzo eleganckie. Mamy informację, że zasilanie w tym momencie jest z zewnętrznego źródła. W momencie podłączania również ta dioda tutaj miga. Urządzenie się nie nagrzewa. I posiadacie już w tej chwili Thunderbolt 3 bądź 4 albo USB 4.0, to nie pozostaje mi nic innego jak polecić Wam tego typu sprzęty, bo naprawdę warto, aby wykorzystać pełne możliwości nowoczesnych interfejsów. Na sam koniec mój synek chciał powiedzieć do Was 2 słowa. Jak chcecie więcej takich filmów, to zostawiajcie subiki i lajki i widzimy się w następnym materiale. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę i do zobaczenia w kolejnej wideo recenzji.